Cześć, witajcie na kanale Bamboo on Bike. Jak pewnie spodziewacie się po tytule, dziś porównanie dwóch trenażerów. Nowy Tacx Neo 3M i jego poprzednik Neo 2T. Czym charakteryzuje się nowy flagowy produkt marki Garmin? Czym różnią się te dwa trenażery? Czy warto wymienić stary model na nowszy model? I czemu ja chyba już nie wróciłabym do 2T? Zapraszam do oglądania. Na Tacxie Neo 2T jeżdżę w zasadzie już od, myślę, dobrych 3 lat. To jest bardzo fajny sprzęt. W momencie, kiedy pogoda za oknem nie nastraja do wyjścia na zewnątrz, wpięcie roweru w trenażer, zrobienie na nim treningu, bądź chociaż jakiejś tam przejażdżki krótkiej, to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Myślę, że na początek warto powiedzieć, że wiele osób kojarzy trenażery jeszcze z takich czasów, kiedy nie było interaktywnego sterowania, nie było platform treningowych, które pozwalają nam teraz, wprowadzają taki pewnego rodzaju aspekt społecznościowy do jazdy. No i wtedy ta jazda faktycznie była trudna i wymagająca. Natomiast teraz mamy już takie czasy, że sprzęty są coraz lepsze, dają nam coraz większe możliwości i ta jazda jest całkiem przyjemna. I przyznam szczerze, że w momencie, kiedy przesiadłam się na nowy model Tacxa Neo 3M, ten level odczuć z jazdy rósł już naprawdę bardzo wysoko i ta jazda naprawdę w pomieszczeniu, w domu jest bardzo fajna i mi sprawia przyjemność i myślę, że potwierdzeniem tego jest coraz większa ilość ludzi decydujących się na trenażery i wybierających ten sposób treningu zimowego. No i dzisiaj chciałabym powiedzieć Wam, dlaczego te maszyny są takie fajne, dlaczego warto, myślę, zastanowić się nad samym trenażerem i nad tym, czy akurat może właśnie będzie to Tacx Neo 3M. Mam tutaj ściągę, ponieważ chciałabym mieć pewność, że powiem Wam wszystko tutaj, co sobie wynotowałam, jakie są moje odczucia z tych pierwszych 3 tygodni jazdy na tym sprzęcie, no i 3 lat jazdy na jego poprzedniku. Zacznijmy może od początku. Pierwszy aspekt to przede wszystkim wielkość tego trenażera i generalnie wygląd. Już na pierwszy rzut oka widać, że nowy model Neo jest trochę większy od swojego poprzednika. Sprawia bardzo solidne wrażenie, jest obszerniejszy, wyższy, nieco grubszy. Wszystko to jest za sprawą nowego systemu chłodzenia, który został jak gdyby przeprojektowany, aby trenażer mógł osiągać większe, jak gdyby lepiej działał na wyższych poziomach mocy. Generalnie, żeby lepiej działał, żeby był dobrze chłodzony i żeby był dokładniejszy, kiedy wchodzimy na wyższe waty. Co jest drugą bardzo ważną rzeczą różniącą te dwa trenażery, no to właśnie w Neo, jak sama nazwa wskazuje, M oznacza motion, tak? Czyli ruch. Ten trenażer ma możliwość ruchu. O tym będę mówić dopiero w dalszej części. Na razie chciałabym tylko to zaznaczyć. Ten trenażer, nie licząc bocznej możliwości ruchu na boki, niestety jest stały, stojący, sztywno na ziemi. Oczywiście była też opcja, jest cały czas opcja podpięcia specjalnych takich platform, dokładnie takich samych jak są już tutaj na stałe. Można sobie upgrade'ować ten model i dołożyć sobie oczywiście te ruchome platformy. Ja na nich nie jeździłam. No dzisiaj porównuję jak gdyby sztywny trenażer do tego nowego 3M. Jeżeli chodzi o wygląd, no to oczywiście bardzo ważna rzecz, rączka. Dziękujemy Ci Garmin, dziękujemy Ci Tacx, że ta rączka została wprowadzona. Ta rączka naprawdę bardzo mocno się przydaje, szczególnie jeżeli jest się kobietą mającą, tak jak ja, 1,62 m wzrostu. Samo już wyciągnięcie trenażera z pudełka, rozstawienie go, przestawianie go, jeżeli następuje taka sytuacja, że musimy go przestawić gdzieś, to jest zdecydowanie łatwiejsze operowanie tym trenażerem niż jego poprzednikiem. Tutaj zazwyczaj ten trenażer też waży całkiem sporo, ponieważ pamiętam, że poprzednik ważył 25 kg. A tutaj nie wiem, muszę sprawdzić to, napiszę Wam w komentarzu na dole, ale też myślę, że ta waga jest porównywalna, a może trochę właśnie i cięższa. Ta rączka naprawdę to jest to, na co niby niewiele, a jednak całkiem sporą to ma funkcjonalność i naprawdę poprawia użytkowanie, wrażenia z użytkowania tego trenażera. Idąc dalej, jeżeli chodzi o wygląd, również przeprojektowane zostało miejsce diod. Te diody są tutaj teraz po tej stronie, one pokazują, są dużo bardziej widoczne niż w tym trenażerze. Pokazują połączenie między komputerem, telefonem, czy z czym łączymy nasz trenażer. Również mamy tutaj przycisk ciekawy do parowania trenażera. Przycisk ten, co ciekawe,
Tak naprawdę używałam go tylko raz, żeby trenażer sparować z aplikacją Garmina treningową, natomiast potem już nie było takiej potrzeby. Zarówno ja, jak i Artur łączyliśmy ten trenażer z komputerami, z telefonami, ze Swiftem. Za każdym razem ta komunikacja, to połączenie było bardzo szybkie i naprawdę nie trzeba było w ogóle kombinować, żeby włączyć i od razu zacząć trening. Oczywiście tak jak było w starym taksie, w poprzednim modelu, mamy od spodu diody, które pokazują nam jak bardzo, jak mocno, jak intensywnie jedziemy. Dodatkowy aspekt, będący może jakimś tam dodatkiem oczywiście do jazdy. Nie ma to jakiegoś większego znaczenia, ale jest to też jakieś uprzyjemnienie tego. Widać, jeżeli pojawia się kolor czerwony, to znaczy, że trening to jest już mocno intensywny. Jeżeli chodzi o wygląd, ważna rzecz z tyłu, zmienione zostało miejsce, gdzie podpinamy trenażer do prądu. Oczywiście tak jak w Neo 2T, tak i w 3M trenażer działa zupełnie bez prądu, może działać samodzielnie. Istnieje jedynie wtedy problem, a może nie problem, tylko w momencie, kiedy nie jest podpięty do prądu, to nie będzie on symulował zjazdów. To jest jak gdyby jedna taka funkcja, która nie będzie działać, jeżeli on nie jest podpięty do prądu, a tak wszystkie inne i nastromienie i ciężkość jazdy będzie on nam symulował. Bardzo ważna rzecz, jeżeli już mówimy o podpięciu do prądu, to tutaj również w przypadku tego trenażera zastosowane zostało rozwiązanie, że zasilacz jest już wbudowany w środek trenażera. Też kolejna mała niby rzecz, a mnie cieszy bardzo, ponieważ mam tutaj z tyłu gniazdko w miejscu, gdzie stoi trenażer i kabel dodatkowo jest trochę krótszy niż we wcześniejszym modelu w 2T. W 2T wyglądało to tak, że mieliśmy zasilacz z 2 kablami. Jeden szedł do trenażera, drugi szedł do gniazdka i on był taki całkiem długi, ten kabel. Natomiast teraz zasilacz jest w środku, kabel podpinamy do gniazdka. Dla osób takich jak ja, które cenią sobie minimalizm, prostotę, nie mam tutaj żadnych kabli, nie mam tutaj żadnych pudełek, no to jest dla mnie fajne, jest to plus. Kolejna bardzo ważna rzecz w tym trenażerze to oczywiście ruchomość, o której mówiłam. Mamy tutaj 2 pokrętła z jednej strony i z drugiej strony i oczywiście możemy sobie zadecydować, czy chcemy, żeby ten trenażer nam się ruszał, czy nie chcemy, żeby nam się ruszał. Oczywiście ja na początku miałam pewne obawy co do tej ruchomości i myślałam, że no w razie czego to oczywiście mogę sobie to wyłączyć, ale będę mówić o tym później. Ta ruchomość naprawdę bardzo, bardzo przypadła mi do gustu. Jeżeli chodzi jeszcze o wygląd, może już nie trenażera, a elementów dołożonych do niego, mamy zmianę w wyglądzie podkładki pod przednie koło. Fajny gest w stosunku do osób posiadających i wpinających w trenażer rowery górskie albo rowery gravelowe z większą oponą. Mamy miejsce na oponę grubą, mamy miejsce na cienką oponę szosową. Zostało też tutaj poprawione ten miejsce, gdzie się wkłada opony, ponieważ ono umożliwia teraz właśnie ruszanie się opony do przodu i do tyłu, bo tak jak rusza się trenażer, tak opona przednia też nam delikatnie pracuje. Jak chcemy cienką oponę mamy tak, jak chcemy grubą mamy tak. Bardzo fajnie to wygląda. W starej wersji była tylko cienka opona i ten kształt tej podkładki był taki bardziej łódeczkowaty, przez co on myślę, że przeszkadzałby trochę w tym właśnie ruszaniu rowerem przód-tył. Z takich rzeczy jeszcze związanych z wyglądem i z całą konstrukcją tego trenażera, w Neo 3M zmieniona, trochę przeprojektowana została ośka. Oczywiście w momencie, kiedy trenażer do nas przychodzi, dostajemy cały zestaw końcówek tutaj, które pozwalają nam zamontować do trenażera naprawdę każdy rower, od szosowego do enduro, poprzez gravela, MTB, nie wiem, co jeszcze można by było wpiąć. I ta ośka przeprojektowana jest w ten sposób, że jest ruchoma i może współpracować z symulatorem wysokości, czyli nachylenia przedniego koła, nachylenia powierzchni. Ja nie testowałam tego, ponieważ nie mam takiego symulatora. Dowiedziałam się, że Tacx nie współpracuje z symulatorem nachylenia wachu Climb, natomiast współpracuje z Elitem.
czemu, jak to jest, czym to jest podyktowane, no tego niestety na razie Wam nie powiem. Postaram się dowiedzieć, o co chodzi. Rzeczy, których jeszcze myślę warto powiedzieć, no to jest kaseta. Razem z trenażerem przychodzi do nas 11-rzędowa kaseta. Ja tutaj, ta kaseta jest oczywiście kompatybilna z napędami SRAM i kompatybilna z napędami Shimano. Ja musiałam zmienić kasetę, mam nadzieję widzieliście poprzedni odcinek o unboxingu i o pierwszych wrażeniach z jazdy. Zarówno ja, jak i Artur korzystamy z napędów 12-kowych SRAMa, więc musieliśmy tu wpiąć kasetę 12-kową. Przy okazji musieliśmy zmienić bębenek na XDR. To ważna rzecz, jeżeli planujecie taką zmianę, no to bębenek będziecie musieli sobie dokupić, ponieważ on nie przychodzi w zestawie, więc bębenek XDR jest jak gdyby do kupienia osobno. Zmiana oczywiście bardzo łatwa, lekka i przyjemna. Jak widać, pięknie się kręci. Oczywiście można by było, warto to powiedzieć, mogłabym wpiąć rower, który ma napęd 12-rzędowy, w kasetę 11-rzędową i mogłabym z tego tak korzystać, natomiast wtedy musiałabym używać tylko i wyłącznie do jazdy trybu RG. Nie używałabym przyrzutek, które mam na rowerze. Napęd musiałby być cały czas ustawiony na jednej zębatce, no i wtedy już tylko trenażer sam decydowałby o tym, czy tam aplikacja treningowa, w której trenuję, decydowałaby o mocy, z jaką się jedzie, natomiast już wtedy używanie przerzutek jak gdyby jest niemożliwe, no bo przerzutka 12-rzędowa do 11-rzędowej kasety, no nie byłoby to ze sobą kompatybilne, ale da się jeździć wtedy na jednej zębatce w trybie RG, naprawdę chyba nawet 2 lata temu tak mieliśmy, że ja miałam napęd 12-rzędowy, Artur 11 i to jakoś działało. Pozwólcie, że sprawdzę sobie, o czym tutaj jeszcze Wam nie powiedziałam. Co ważne, obydwa te trenażery, i to jest niewątpliwy plus Tacxa, od samego początku, kiedy z niego korzystam, nie wymagają kalibracji. To jest bardzo fajna sprawa, nie trzeba się przejmować, że wsiada się na trenażer, nie będzie prawidłowego obciążenia. Tutaj w ogóle nie musimy się tym martwić. Obydwa trenażery cały czas działają tak naprawdę bardzo fajnie, nic nie trzeba z nimi robić. Co bardzo fajne, zarówno nowy Neo 3M i stary Tacx to są trenażery bardzo ciche. To naprawdę bardzo wiele osób pyta się zazwyczaj, nie wiedząc, nie znając, nie mając doświadczenia z trenażerami, pyta się, a co na to sąsiedzi? Możemy zaraz się przejść na dół do sąsiadów i zapytać, co na to sąsiedzi. Naprawdę, jeżeli chodzi o poziom hałasu, to zazwyczaj jest tak, że napęd bardziej hałasuje niż sam trenażer. Jasno, oczywiście jak się jedzie już na watach powyżej, nie wiem, 500, to już wtedy jakieś tam buczenie oczywiście ma miejsce, natomiast to jest cały czas bardzo, bardzo słabe. Oczywiście maty, które są sprzedawane pod trenażer, zazwyczaj mają taką funkcję trochę wyciszającą. Można sobie też kupić taką matę samemu. Pamiętam 2 lata temu kombinowaliśmy z takimi matami wyciszającymi ze sklepu budowlanego. Muszę to przypomnieć sobie i też spróbuję Wam gdzieś tam zapisać to w komentarzu. Kolejna rzecz, no to zarówno Neo 2T, jak i 3M mają tak zwany road fill, czyli taki dodatkowy feature, który pomaga w poczuciu tej naturalnej jazdy i jak gdyby stymuluje nawierzchnię, po której jedziemy. I tutaj już posiłkuję się moimi notatkami. Mamy tutaj kostkę brukową, twardy i miękki żwir, drewniane deski, płyty betonowe, a nawet lód. Faktycznie jest to bardzo ciekawe w odczuciu, jest to bardzo mocno odczuwalne, jak jedzie się i ma się tą funkcję włączoną. Jest to taka ciekawostka. Ja przyznam szczerze, że chyba mam wyłączone to zazwyczaj, ponieważ w momencie, kiedy na przykład wskakujemy na żwir w Swiftie, to zazwyczaj miało miejsce, to faktycznie to wrażenie z jazdy jest takie trudniejsze. A ja z racji tego, że jestem leniwa, to nie lubię, jak mi coś przeszkadza i jak mogę mieć gładko pod kołami, to wybieram jednak tą gładkość na trenażerze, ale naprawdę nawet te deski, po których się jedzie, są naprawdę bardzo realnie odczuwalne. Jest to bardzo ciekawy feature. No i teraz chyba warto byłoby już przejść do najważniejszej rzeczy, o której chciałam powiedzieć, a mianowicie to właśnie ruch tego trenażera ma największy wpływ na to i na moje odczucia z jazdy, na moje odczucia z korzystania z tego trenażera, no i oczywiście właśnie na to, że
najchętniej nie wracałabym już do Neo 2T, chyba że z dołożonymi platformami pod spód ruchomymi. Ruch tego trenażera można podzielić jak gdyby na dwa aspekty. To jest ruch w płaszczyźnie czołowej, no i ruch w płaszczyźnie bocznej. Tej płaszczyzny bocznej teraz Wam nie pokażę, ponieważ do wykonania tego ruchu jest potrzebna trochę większa siła, kiedy rower już jest wpięty. Tak jak mówiłam wcześniej, za ten ruch odpowiadają specjalnie wbudowane platformy, które można wyłączyć i włączyć z tyłu za pomocą specjalnych pokręteł. Ten ruch odbywa się do przodu, do tyłu na przestrzeni 2,5 cm w jedną stronę i 2,5 cm w drugą stronę, czyli razem tego ruchu mamy 5 cm. Wydaje się niewiele, ale jednak w momencie, kiedy pierwszy raz wsiadłam na ten rower, to te odczucia były takie dość specyficzne. Ta ruchomość powoduje, że jazda jest bardziej naturalna. Mam wrażenie, że troszkę mniej odczuwa się to zmęczenie tym cały czas jedną pozycją na rowerze, którą zawsze mamy w trenażerze. Jednak ten trenażer, pracując delikatnie na boki, o czym zaraz powiem, i mając jak gdyby w momencie, kiedy pedałujemy, to te pedałowanie nasze ma trochę wpływ właśnie na ruch tego roweru. To sprawia, że te odczucia z jazdy naprawdę są dużo bardziej realistyczne, dużo bardziej moim zdaniem przyjemne. Jest tak, że w momencie, kiedy mamy mniejszą kadencję, jak gdyby te wahanie wydaje się być troszkę wyższe, kiedy ta amplituda pedałowania jest mniejsza, to wtedy właśnie te wahania są takie trochę bardziej głębokie. W momencie, im szybciej pedałujemy, im szybsza jest nasza kadencja, tym te ruchy stają się jak gdyby mniejsze. No, odczucie jest naprawdę porównywalne do tego, które mamy w terenie. Sytuacja trochę zmienia się, kiedy mamy jazdę na stojąco i robimy jakieś sprinty, powtórzenia. Ja nie robię typowo kolarskiego treningu. Rzadko kiedy mam te sprinty i rzadko kiedy w wyścigach startuję i też jakoś generalnie nawet na żywo w trakcie jazdy na dworze jeżdżę w pozycji stojącej. Bardzo rzadko mi się to zdarza. Naprawdę w ciągu 2 godzin jazdy albo 3 godzin jazdy to mam zazwyczaj 2-3 minuty na stojąco. Także ja na trenażerze również jak gdyby rzadko jeżdżę na stojąco. Oczywiście dla testów i dla odpowiedzenia na pytanie między innymi Marysi, która pytała właśnie, jak to jest z sprintami. Generalnie sam początek jest dość specyficzny, ponieważ samo wejście do góry powoduje większe bujnięcie się tego trenażera. O, teraz trochę za mocno bujnęłam. Natomiast w momencie, kiedy już wchodzimy na obroty, już wchodzimy w sprint, to znowu ta kadencja powoduje, że ten ruch staje się jak gdyby naturalny. I potem znowu zejście, znowu jest takie, że tak trochę nienaturalnie nas bujnie. To tak naprawdę każdy musiałby już poczuć sam, zobaczyć, czy mu to odpowiada, czy nie. Moje odczucia są takie, że trzeba jak gdyby trochę wyczuć, o co chodzi w tej jeździe na stojąco. Do tego dochodzi te bujanie na boki. Dotychczas Neo 2T miał już taką funkcję, może bym powiedziała nawet, że ta funkcja nie była specjalnie zaprojektowana, to był jak gdyby taki trochę, samo z siebie ona wyniknęła, że Neo miał taką funkcję, że ten rower trochę pracował właśnie w tej płaszczyźnie bocznej. To było już bardzo fajne, natomiast teraz w przypadku Neo 3M konstruktorzy jak gdyby zwrócili uwagę na ten aspekt i zwrócili uwagę na to, żeby te ruszanie się było minimalnie, myślę, że większe i żeby było ono bardziej symetryczne, ponieważ wcześniej ja tego nie odczuwałam, natomiast doczytałam, że były osoby, które narzekały na to, że te bujanie w jedną stronę na przykład było mocniejsze. Także podsumowując tą ruchomość, dla mnie to jest ten aspekt, który sprawia, że najchętniej zostanę już z tym trenażerem. Oczywiście Neo 2T dalej pozostaje super sprzętem. Można do niego dołożyć platformy, natomiast tutaj ten ruch dla mnie to jest naprawdę bardzo fajny aspekt. Przede wszystkim wpływający na to, że ja na trenażerze jednak trenując pod długie dystanse, robię wiele treningów takich, które są około 2 godzin, nawet i dłuższe. Teraz w ogóle jest taka tendencja, żeby robić super ekstra długie godziny na Swiftie, wyjeżdżać na trenażerach. Ultra trenażerowe wchodzi w modę. Dziwne to jest trochę, tak przy okazji mówiąc, ale każdy lubi to, co robi. Każdy lubi to, co robi. Niech każdy robi to, co lubi, dokładnie. I drugim takim elementem, który jest też podkreślany głównie przez osoby, które już też bardziej trenują, a także przez producentów, jest dokładność tego trenażera.
W stosunku do Neo 2T została poprawiona dokładność, precyzja zadawania wysokich przede wszystkim watów. Obydwa trenażery mają możliwość symulowania nachylenia do 25 stopni. Ja wolałabym oczywiście tego nie testować. Ufam, że tak jest. Jasne, robiłam jakieś super mocne podjazdy, natomiast no, te 25 stopni to dla mnie, dla treningu nie jest to jak gdyby potrzebne, natomiast oczywiście wiem, że są osoby takie, którym to się przydaje. Druga rzecz to trenażer ma możliwość generowania obciążenia chyba do 2000 W, jeżeli dobrze pamiętam. Pozwólcie, że sobie sprawdzę. Tak, 2200 W i 25% nachylenia. No i generalnie przez to, że został wprowadzony ten nowy system chłodzący, przez to, że poprawiona została ta konstrukcja i poprawiona została dokładność, naprawdę precyzja zadawania tych watów jest bardzo, bardzo dokładna. Obserwowałam, oglądałam recenzję również oczywiście DC Rainmakera, który sama sobie wymyśliłam, że zrobię takie coś, ponieważ mam pedały mocy, pedały mierzące od Garmina, mam trenażer i mam jeszcze teraz w nowym rowerze Liva pomiar mocy w korbie, więc sama wymyśliłam sobie takie coś, że sprawdzę jak te wartości wyglądają. I też jest to taka dla mnie na pewno ciekawostka. Natomiast no, są już osoby, które w internecie oczywiście zwróciły na to uwagę, zbadały to, sprawdziły to i naprawdę ten trenażer jest szalenie dokładny. Dla mnie jedną rzeczą, która jest właśnie również poprawiona, trochę zmodyfikowana, to jest płynność działania. W momencie, kiedy trenujemy jakieś interwały, kiedy mamy zadany trening, w którym mamy różnicę, jedziemy sobie, nie wiem, 5 minut na niższych watach, 3 minuty na wyższych, albo jeszcze jakieś krótsze powtórzenia, nawet 30-sekundowe. We wcześniejszym trenażerze te przejście między jednymi watami a drugimi nie były takie płynne. Było te przejście, natomiast był taki moment, że trenażer czasami potrafił przesadzić, trochę za bardzo, za dużo watów nam zadał, albo potem znowu zszedł za mało. Ten moment ustabilizowania się tej mocy był nieco dłuższy i taki mniej płynny, mniej komfortowy. Natomiast tutaj w przypadku tego trenażera faktycznie mam odczucie takie, że te przejście z jednej mocy na drugą jest płynne i ono jak gdyby nie przekracza, co jest bardzo ważne, jeżeli robimy powtórzenia na bardzo wysokich watach, które i tak są już dla nas wyzwaniem, to jest niewskazane, żeby być jeszcze wyżej. Ja często miałam tak, że jeżeli robiłam takie krótkie, 30-sekundowe powtórzenia, zdarzało mi się, że nie byłam w stanie ich na Neo 2T zrobić. To oczywiście też pewnie wynika trochę z moich umiejętności treningowych, których brak, ale jednak no, w tym trenażerze jest różnica, ja odczuwam tą różnicę. Odczuwam ją również w drugą stronę, w momencie, kiedy schodzimy z tych watów. To jest tak, że tu czasami traktuję to jako pewien minus, ponieważ jeżeli mam tam jakieś zadane 300 ileś watów na ileś tam minut, sekund, to w momencie, kiedy kończy mi się ten interwał, ja chciałabym, żeby było tak jak tutaj, że momentalnie jak gdyby to spadało i odpuszczało. Natomiast tu to zejście jest też takie płynniejsze. Jest to oczywiście lepsze, przyjemniejsze, natomiast no, czasami już bym chciała, żeby to tak było tak szybko po prostu, tak? Jak lecisz interwał, już nie potrafisz, już po prostu ostatnimi siłami naciskasz te pedały i już odliczasz te, żeby były te 0 sekund, a tu jeszcze ta 2 sekundy znowu trzeba trochę poczekać, aż to spadnie. Także tu, jeżeli chodzi o tą dokładność, to naprawdę to jest odczuwalne i to jest jedna z tych dwóch cech, które najbardziej jak gdyby skłaniają mnie do tego, że jeżeli miałabym wybrać, to na pewno wybrałabym opcję Neo 3M. I ostatnia rzecz, o której warto powiedzieć, ale tutaj będę posikować się znowu moimi notatkami, ponieważ to jest temat, z którym jestem trochę mniej obeznana. Łączność. Wystarczyłoby powiedzieć tylko łączy się. Jest dobrze. Tak powinno być. To ja jestem zdania, że sprzęty, które kupujesz, powinny być intuicyjne, powinny działać od razu tak jak trzeba, nie powinno się mieć żadnych fakultetów, żeby móc je uruchomić, żeby móc je połączyć i dokładnie tak jest z tym trenażerem. Jeżeli chodzi o połączenia, no to mamy tutaj ANT+, mamy Bluetooth, mamy możliwość łączenia się za pomocą specjalnego adaptera przez Wi-Fi i Ethernet. Te dwie ostatnie rzeczy to dla mnie jest czarna magia. Wiem tylko, że to pomaga uzyskać lepsze, szybsze i płynniejsze, bezpieczniejsze połączenie. Co ważne, mamy tutaj możliwość podłączenia się jak gdyby ta transmisja Bluetooth jest podwójna.
jest w momencie, kiedy korzystamy na przykład z tabletu i zapisujemy trening na urządzeniu, które korzysta z Bluetooth, czyli chyba Suunto, mam tu chyba nawet napisane, no Apple oczywiście, czy Polar, no to w tym momencie jak gdyby te dwa połączenia są możliwe i to fajnie działa. Niestety tu jest minus dla osób, które właśnie się ścigają. Nie ma w przypadku Neo tak zwanego trybu wyścigowego, czyli to jest tryb, który pozwalałby właśnie na te bezpieczniejsze, szybsze takie łącze. No, ale dla mnie jak gdyby i myślę, że dla 90% osób korzystających z tego sprzętu, no nie ma to jak gdyby znaczenia. No i to chyba byłoby już wszystko. Myślę, że udało mi się powiedzieć o wszystkich rzeczach, które tutaj zapisałam sobie w notatkach. Powtórzę jeszcze raz. Dla mnie ta ruchomość i płynność działania, precyzja działania naprawdę są aspektami, są cechami, które przekonują mnie do tego trenażera. Mam nadzieję, że przejeździmy jeszcze razem wiele kilometrów i wiele godzin. Właśnie cena. Na koniec też warto, myślę, powiedzieć o cenie, bo oczywiście jest całkiem spora różnica w cenie między tymi dwoma sprzętami. Czy ta różnica, czy te cechy, które ma Neo 3M, warte są dopłaty, no to ja myślę, że każdy musi już ocenić według siebie. Ja postarałam się przekazać te informacje, które jak gdyby moje spostrzeżenia, różnice między tymi dwoma sprzętami. Obydwa są bardzo dobre. To już od Was zależy tak naprawdę, na co się zdecydujecie. I to chyba byłoby tyle. Bardzo Wam dziękuję za ten odcinek. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, że byliście tu, że wysłuchaliście go, mam nadzieję, do końca. Że coś się przydało. Jeżeli macie jakieś swoje spostrzeżenia, może już jeździliście też na Neo 3M, to podzielcie się w komentarzu, ponieważ pewnie komentarze będą czytać też inni i zawsze jakaś większa wiedza, rozwinięcie tematu zawsze na pewno bardzo się przyda. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie, ja też postaram się odpowiedzieć na nie. Za kilka dni opublikuję również na blogu obszerny test ze zdjęciami i w formie pisemnej, jak gdyby to wszystko, co tutaj dzisiaj powiedziałam, więc pewnie będzie można poprawić jakieś błędy, które ewentualnie tutaj się wkradły w trakcie mojego mówienia. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten styl odcinka. Bardzo Wam jeszcze raz dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku.